Literka X w nazwie statku powietrznego przeważnie zwiastuje jakieś ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. I takich na pewno nie brakło w bohaterze dzisiejszego odcinka, eksperymentalnym szybowcu SZD-6X nietoperz. Szybowiec był projektowany w Instytucie Szybownictwa, więc jego początkowa nazwa to był IS-6, natomiast nazwa zakładu została później zmieniona na Szybowcowy Zakład Doświadczalny, stąd szybowiec ten przeszedł do historii jako SZD-6X. Jest to konstrukcja, która miała na celu zbadanie zachowania się w locie szybowca w układzie bezogonowym. Projektantami szybowca był magister inżynier Władysław Nowakowski i magister inżynier Justyn Zandauer. Prace rozpoczęły się w końcu lat 40., natomiast w 1950 roku wyprodukowano jeden prosty egzemplarz szybowca, który miał charakter prototypowy. Jego konstrukcja miała na celu maksymalne obniżenie kosztów, cechuje się ona wielką prostotą, były jedynie podstawowe przyrządy pilotażowe, szybowiec jest z konstrukcji drewnianej, kadłub jest o przekroju wielokątnym, szybowiec ten nie posiadał podwozia, startował z płozy, stąd też jego oblot przewidziano na miesiące zimowe. No wtedy były takie czasy, że generalnie cechą zimy była obecność śniegu. Jeżeli przyjrzymy się konstrukcji tego szybowca, to najbardziej interesującą rzeczą jest oczywiście jego skrzydło, które posiada taki podwójny, można powiedzieć, skos. Centropłat, który był na stałe połączony z kadłubem, miał skos do przodu, dzięki czemu była lepsza widoczność z kabiny. Natomiast dołączane końcówki skrzydeł posiadały skos do tyłu. Dało to nie do pomylenia z niczym innym kształt płata, z którego oczywiście wzięła się nazwa szybowca nietoperz. Na każdym skrzydle były aż 4 powierzchnie ruchome. Na stałym elemencie centropłata zamontowane były klapy, natomiast na zewnętrznych częściach były lotki. Lotki, które były bliżej kadłuba, poruszały się tak jak na lotki przystało, natomiast lotki zewnętrzne poruszały się w taki sposób, że mogły być wychylane metodą tradycyjną lub też rozchylane w sposób tak zwany krokodylowy. Zatem zewnętrzna lotka składała się tak naprawdę z 2 elementów. Ona była konstrukcji metalowej, stąd też mamy 4 ruchome powierzchnie na każdym skrzydle. Tutaj nawet widać na zdjęciu archiwalnym, że zewnętrzna lotka posiada 2 niezależne popychacze. Jeden z górnej powierzchni skrzydła, drugi z dolnej. Natomiast taka lotka w pozycji delikatnie rozchylonej jest tutaj pokazana na zdjęciu. No nie byłem w stanie tego sfotografować lepiej, ale daje to wyobrażenie o tym, jaka była mechanizacja tego elementu. Szybowiec miał testować zachowanie się w locie płatowca bezogonowego, zatem statecznika poziomego nie ma w ogóle. Natomiast statecznik pionowy ma taką szczątkową formę, jest na stałe połączony z kadłubem. Jest natomiast bardzo duży ster kierunku o konstrukcji drewnianej krytej płótnem. Tutaj mamy dane techniczno-eksploatacyjne tego szybowca. On był bardzo lekki, zarówno jeśli chodzi o jego masę własną, jak i masę startową. Masa pilota ze spadochronem, podobnie jak w przypadku poprzedniej konstrukcji Instytutu Szybownictwa, czyli Jastrzębia, o którym był pierwszy odcinek z serii Zabytki Nieba, wynosiła 85 kg. Nietoperz nie miał najlepszej doskonałości, miał dość duże opadanie, ale za to nie najgorszą rozpiętość prędkości. Prędkość minimalna wynosiła 54 km na godzinę, czyli jak na taką nietypową konstrukcję to wcale nie było tak znowu dużo. Najciekawszą rzeczą, jeżeli chodzi o eksploatację szybowca nietoperz, jest sterowanie na różne sposoby w zależności od tego, w jakiej konfiguracji podłączona była mechanizacja płata. Najbardziej zbliżone do, nazwijmy to, standardowego lotu było coś takiego, że za ster wysokości robiły wszystkie lotki łącznie, które wychylały się do góry, przy czym lotki zewnętrzne wychylały się bardziej i jednocześnie zachowywały możliwość sterowania przechylaniem płatowca przy ruszaniu drążkiem sterowym na boki. Natomiast w tej konfiguracji ster kierunku działał w sposób tradycyjny i był wychylany przy pomocy pedałów orczyka. Natomiast druga wersja do już tych lotów typowo eksperymentalnych, była mechanizowana w taki sposób, że za sterowanie kierunkowe odpowiadały właśnie te krokodylowe mechanizmy. Czyli znowu wszystkie lotki działały tak jak ster wysokości, lotki zewnętrzne wychylały się do góry i na dół, działając na przechylenie płatowca, natomiast ster kierunku zastąpiony był sterowaniem oporowym, czyli zewnętrzne lotki po stronie, w którą chcieliśmy skręcić, rozchylały się jak paszcza krokodyla, stawiały opór i w ten sposób szybowiec wykonywał zakręt. Oczywiście po rozchyleniu lotek one dalej w tej rozchylonej wersji ruszały się do góry i na dół, działając w tym momencie jednocześnie poniekąd jako
składowa sterowania w każdej osi. Ster kierunku natomiast był w tym przypadku zablokowany, a naciskanie pedału forczyka powodowało właśnie rozchylanie się lotek metodą krokodylową. Była również taka możliwość lotu, że zamiast zablokowanego steru kierunku był on całkowicie zdemontowany i wówczas całe sterowanie odbywało się, jak również całe zachowanie statyczności, odbywało się dzięki powierzchniom, które były na skrzydle. Tutaj taka ciekawostka, właśnie ta metoda sterowania oporowego daje nam poniekąd wyobrażenie, jak tak naprawdę istotne w skręcie, w wykonywaniu zakrętu szybowca, również o klasycznej konfiguracji, jest przechylenie skrzydeł. I jest zjawisko takie, że skrzydło, które jest niżej, stawia większy opór niż skrzydło, które jest wyżej. Da się zakręt wykonać tylko w taki sposób, nawet bez użycia steru kierunku. To nie będzie jakoś super skoordynowany zakręt i prawidłowy pilotaż, ale tak naprawdę same skrzydła są w stanie skręcać również szybowcem czy samolotem o klasycznej konstrukcji. Tutaj tym bardziej zostało to potwierdzone, no bo były to jedyne powierzchnie, jakie ten szybowiec miał. Usterzenie nie brało w ogóle udziału w sterowaniu. Oblot szybowca wyglądał w ten sposób, że w Bielsku, gdzie został on skonstruowany, wykonano takie loty po prostej, takie w zasadzie ślizgi, szury, skoki, mające udowodnić, że w ogóle ten szybowiec jest w stanie oderwać się od ziemi i że reaguje na stery, a następnie został on przewieziony do Katowic na lotnisko w Muchowcu, gdzie przeprowadzono właściwe obloty. Wybrano to lotnisko ze względu na to, że po pierwsze było ono większe, a po drugie było ono na nieco bardziej równinnym terenie. Bielsko jest w pobliżu gór, latanie w górach jest trudne, powstają zawirowania powietrza, które nie ułatwiają pilotażu, zwłaszcza jeżeli mówimy o płatowcu, który w ogóle nie wiadomo jeszcze, jak się w powietrzu zachowa. Początkowe loty w Katowicach wykonywał pilot oblatywacz Adam Ziętek. Nietoperz był holowany przez samolot PWS-26, którego tutaj taka ciekawostka pilotem był wybitny szybownik Tadeusz Góra. No i pierwszy z tych lotów zakończył się takim dość twardym przyziemieniem spowodowanym dostaniem się nietoperza w warkocz zaśmigłowy PWS-26. W związku z czym do kolejnych lotów testowych pilot Ziętek wykorzystał nowość, jaką był motocyklowy kask. Może nie dokładnie taki, jaki teraz mam na sobie, ale taka, jak to się wtedy mówiło, łeb w kokilkę wsadził i taka kaskopilotka na głowie oblatywacza się znalazła. To wtedy była nowość, dlatego że obowiązek jazdy motocyklem w kasku wprowadzono w Polsce tak finalnie gdzieś dopiero 10 lat później. To wprowadzano stopniowo w zależności od tego, czy wojewoda uważał teren za osiedle mieszkalne czy nie, w zależności od tego, jaka była pojemność silnika, i tak stopniowo wprowadzano obowiązek jazdy w kasku, który tak naprawdę do najmniejszej pojemności silników, czyli do motorowerów, wprowadzono w Polsce dopiero w roku 1992. No ale tak czy inaczej w czasach oblotów nietoperza kask nie był niczym oczywistym, a już zwłaszcza w szybowcu. Loty testowe zakończyły się stwierdzeniem, że szybowiec w takim układzie nadaje się do latania, daje się nim sterować, natomiast jest to sterowanie trudne i szybowiec nie rokuje przyszłościowo. Nie zdecydowano się wprowadzić go do produkcji, nie zdecydowano się w ogóle na wykonanie większej liczby egzemplarzy niż tylko egzemplarz prototypowy i ten szybowiec latał od czasu oblotu do początku w zasadzie lat 60. był prezentowany na różnych pokazach, gdzie nawet wykonywał loty akrobacyjne. Bardzo niewielu pilotów miało okazję nim latać. Natomiast skończył on swoją karierę na wystawie z okazji 20-lecia PRL-u, po której został przekazany do Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, czyli dzisiejszego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie nadal można go oglądać jako eksponat. Oczywiście on już jest eksponatem nielatającym, więc nie zobaczymy go w powietrzu, natomiast tutaj chciałem pokazać bardzo ciekawe obrazy, które pokazują, jak ten szybowiec mógł wyglądać w kolorze nad polskim krajobrazem w czasie lotów testowych. To są obrazy, które namalował artysta, rzeźbiarz i malarz, a również szybownik Robert Firscht. Dzięki jego uprzejmości mam możliwość ilustrowania swoich filmów obrazami przedstawiającymi szybowce i samoloty jego autorstwa. Jeżeli ktoś chce, poniżej jest opis strony Roberta Firszta, jest tam link, można tam wejść, obejrzeć jego obrazy, można sobie je zamówić, zarówno w postaci reprodukcji, jak i w postaci oryginału, jak również można zamówić sobie obraz na życzenie. Nie jest to wcale drogie, a naprawdę jest to wspaniała pamiątka. Ja sam posiadam obraz jego autorstwa, który przedstawia mnie za sterami szybowca i naprawdę jak już przestanę latać, przestanę nagrywać zabytki nieba i już w ogóle wszystko się skończy, to naprawdę taki obraz jest miłą pamiątką, tak więc polecam, zapraszam. No a tutaj możemy zobaczyć nietoperza w locie właśnie w wizji Roberta Firszta.
Tyle jeśli chodzi o szybowiec nietoperz. Adam Ziętek na swoim motocyklowym kasku pewnie nie miał napisane zabytki nieba. Szkoda, bo gdyby miał, to pewnie więcej osób by teraz to oglądało i subskrybowało. Tak więc zapraszam do komentowania i zapraszam również do wyrażania zdania, o jakich samolotach i szybowcach chcielibyście zobaczyć odcinki. W poprzednich filmach takie komentarze były i część tych filmów na pewno wkrótce powstanie. A tymczasem żegnam się do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, do zobaczenia.